Dzień wolny, dzień w gołębniku przy gołąbkach. To jest samica. To jest samica. Samica, jakie tu są plecy. To jest samica i to wybitna samica. A jak ona wygląda. 100% ludoclassens. 100% ludoclassens. O. Kurde, wiatr wieje. Trzepie mi w tej wolierze. 100% ludoclassens. O, jak ona wygląda. Plecy. Tutaj właśnie plecy są kapitalne. Przepiękna samica. 100% ludoclassenska. A śliczna jest naprawdę. Oczko. Przepiękna dziewczyna. Prześliczna. Pokazałem białą, to pokażę i czarną. No a tu jest właśnie stara czarna. Oczko nie widać. Stara czarna. 11 rocznik. Matka wielu super gołębi. Mam tu jej synów. Tyle, że są czerwone. Piękne oko. Straszą mnie. Kurde. Przejść to za mną. Dziękuję za uwagę. Dobry lot. Tu jest samczyk. To jest z tych samych gołębi, co jego ojciec, jest oryginał Johann Schuha. To są te same ptaki. Jego ojciec, co właśnie ten z WG. Przede wszystkim super upierzenie. I dlatego to mówię, bo ten gołąbek tu już był wychowany wcześniej z tej samej linii gołębi, tylko już wychowany tutaj na gołębniku. I ten gołąb był na wystawie, był nagradzany w kategorii standard w okręgu. Także już jest stary, wiekowy, ale dużo ludzi pyta, jak gołąbki powinny wyglądać w kategorii standard, więc przy okazji na jego przykładzie mogę też parę słów powiedzieć. Gołąbek musi mieć ładną postawę w pierwszej pozycji karty ocen, jak stoi w klatce. On mimo wieku, ta narośl i dziobek jest taki proporcjonalny, bo też nie jest jakoś super pozytywnie oceniane, jeśli ten dziób jest zbyt gruby. Więc oczywiście musi wyglądać na samczyka. Musi widać, że to jest płeć samczyk. Główka okrągła, ale duży plus tego gołąbka, że ta narośl mu tak nie narosła. Wielu sobie ceni, żeby te starsze gołębie miały takie duże narośla, klupy, jak to mówią na Śląsku, ale to nie jest zbyt też pozytywnie oceniane. To też musi być proporcjonalne, więc wiadomo, że młody gołąbek roczny, jak jest, to ma tą narośl jeszcze może taką małą trochę, ale potem 2, 3, 4-latek jest wręcz problemem, jeśli ta narośl mu za bardzo rośnie i w tej pozycji pierwszej może nawet tracić ten gołąb. Ten akurat tą główkę ma fajną, proporcjonalną, fajnie stać, nisko na nóżkach, nie podpierać się ogonem, więc to taka pierwsza cecha. Fajnie oczko zabudowane, niewylezione, tutaj wszystko to musi być ładnie proporcjonalne. Druga pozycja, koście, z tego też się nie da widzieć, mocna kość, widełki blisko w linii, mocne. Wiadomo, samiczki mogą mieć troszkę dalej, ale przy samczykach to bardzo ważne. Plecy, to jest gołąb z roku 2011, więc trzeba zwrócić uwagę, że to gołąb wiekowy w fazie pierzenia, więc te plecy nie będą takie jeszcze wybitne. Umięśnienie to też wiadomo, równowaga tego gołąbka. Umięśnienie, jest stary gołąb, więc nie będzie miał takich super mięśni jeszcze w tym wieku. I tutaj mamy upierzenie mimo wieku. Oj, nie trzaskaj. Gołąbek ma jedwabiste, miękkie upierzenie.
Wszelkie wady na piórach to też są zawsze minusy. Ale jeszcze mu ta miękkość upierzenia została mimo wieku, że ten gołąb ma 13 lat w tej chwili i ma nadal piękne jedwabiste upierzenie. Także to jest 13-latek. Także na pewno jego forma, to aby przy kulturystach dziadka wystawić, to wiadomo, że nie będzie miał szans mięśniami, ale pewne cechy genetyczne zostają. W tym samym gołębniku inne gołąbki nie mają tak miękkiego upierzenia. Jeśli się go tylko weźmie do ręki, to wtedy dopiero te upierzenie czuć. Też się tego nie da opisać, to różnicę widać, jak się parę gołębi weźmie do rąk, jakie ma super upierzenie, na czym ten gołąb dużo zyskuje, bo od razu jak się weźmie go do ręki, to od razu czujesz, że i równowaga ciała, i upierzenie, cały ten gołąb współgra ze sobą, od razu czujesz, że jest po prostu ładny i potem kwestia, że ten gołąb jest ładny i później też poszczególne oceny się jakby szuka, czy nie ma jakichś wad, za to się umuje punkty, to tak w telegraficznym skrócie. Bardzo dobry lotnik, emeryt w rozpłodzie, ta sama krew gołębi Johanna Schula, bo jego matka to, jego ojciec to oryginał Johann Schula. Także ojciec oryginał Schula, ten sam krew co tego odkupionego z WG, a druga strona rude rodzina Rudych. Także tak wygląda samczyk. Przy okazji jest to gołąb, który ma nagrody w kategorii standard na wystawie. Był na wystawie ogólnopolskiej. Także myślę, że może emeryt, ale fajny przykład gołąbka, który można opowiedzieć coś o standardzie, o co wielu kolegów pyta, szczególnie teraz w tym okresie wystawowym. Taka mała wzmianka. To jest samczyk numer 3572. Poczytam numery, żeby się potem nie pogubić. Samczyk, tu jedna lotka do spierzenia z tej strony. O, po jednej lotce do spierzenia. Samczyk z 2020 roku, 4-latek, 100% Tadeusz Pałka, z tym, że uchowany już tutaj po dwóch oryginałach Tadeusza Pałki. W 19 roku były rodzice zakupione u pana Tadeusza i on dwa sparowane razem. Byliśmy tam osobiście kupić gołąbki i w 19 roku dwa pałki razem naparowany. Gołąbek, tak jak są sprintery Tadeusza Pałki, potężny, długi samiec, 2020 rocznik, jest do sprzedania. Jak ktoś jest zainteresowany, to 100% Tadeusz Pałka. Mogę przedstawić do wglądu rodowody rodziców, ojca, matki. Także uchowany tutaj, a po dwóch oryginałach Tadeusza Pałki. Był uchowany w pierwszym roku od razu do rozpłodu. No bo jak się coś kupi, to często w pierwszym roku zaraz, czy w następnym chce się nachować. A jest rodzeństwo, więc no i dużo gołębi, więc jest do nabycia. 2020 rocznik, nie stary samiec, na tych białych obrączkach. Kolejny samczyk, Hartmut Will, jak się to wymawia, z 2021 roku, 1478 na DV-owskiej obrączce, DV 21 rok, oryginał Hartmut Will z jego tam te czerwone gołębie miał i lotnika Niemiec, także oryginał z rodowodem, ewentualnie rodowód do wglądu. Samczyk, o, można sobie zobaczyć, też już wypierzony, długi gołąb, taki smukły, bardzo długi gołąb, dość fajnie ułożony,
21 rocznik, taką piską koło oka, oczko. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Tutaj jest kolejny gołąbek. Przeczytam tutaj zaraz obrączkę, bo potem ciężko się dogadać. Numer 17. Jest to DV z 18 roku. DV z 18 roku, numer 17. Jest to oryginał Johann Schuha. Johann Schuha to jest hodowca tutaj z naszych okolic, który wyjechał do Niemiec i lotuje w Niemczech. Przede wszystkim pasjonuje się na lotach ze wspólnego gołębnika. Wysyła na różne wspólne gołębniki, Krakus czy RPA, jak było. No, fascynuje się głównie wspólnymi gołębnikami, skupuje pod to gołębie. A ten gołąbek został też wysłany na wspólny gołębnik i został odkupiony ze wspólnego gołębnika, ponieważ to kolega mówił to, z czego jest. Piękny tutaj samczyk, super ma upierzenie, eleganckie upierzenie, fajny kościec, także pod wspólne gołębniki. Tyle, że to trzeba troszeczkę też pieniążków mieć, żeby na te wspólne gołębniki ileś gołąbków powysyłać, więc też tutaj pod wspólne gołębniki był zakupiony gołąbek, chociaż w lotach oddziałowych też te gołąbki latały, też na hodowli tutaj Johanna Schuhy. Pierwsze gołębie były 2010 rocznik i później kolejne roczniki u mnie w hodowli były, a tutaj jest od Johanna oryginał wykupiony ze wspólnego gołębnika do rozpłodu, numer 17, 18 rocznik. No super się trzyma, miękkie, jedwabiste upierzenie, że gołąbek pod zabawę, pod wspólne gołębniki. Jak ktoś zainteresowany, to też zapraszam do kontaktu. O, tak wygląda gołąbek, bo Johann ma taką taktykę, że na gołębiach, które chce własne odkupić, to tak powiem, taniej idzie kupić, jak się nie wyśle rodowody na WG, ale z racji, że kolega, to rodowody rodziców są, także no, jest rodowód, ponieważ i ojca, i matki rodowód jest gdzieś tam dostępny u nas, w półeczce sobie leży, także na wspólny gołębnik taka taktyka. Jedni przyjmują, że wysyłają gołąbka bez rodowodu, że jak chcą go odkupić, to wtedy łatwiej własnego gołębia odkupić, no bo po co nabijać mu cenę, jak sami go chcemy sobie kupić. Także tutaj Johann polecił go kupić, no i trafił tutaj do hodowli, także jest też pochodzenie, rodowody rodziców ewentualnie do wglądu. Samczyk naprawdę takiej fajnej lotowej budowy, nawet pod standard, umięśniony, upierzony, naprawdę zgrabny gołąbek, także serdecznie polecam. Tu kolejny samczyk z rozpłodu, rocznik 18, numer 29, też samczyk w rozpłodzie, oczko, miękkie upierzenie, taki średnio wielki, fajna budowa, także dość przyzwoite upierzenie. O, już jedna lotka do spierzenia. Także w ten sposób gołąbek, oczko, mam nadzieję, że widać. Też serdecznie polecam. Tu jeszcze pokażę na tym filmie, bo w rękę wpadł ojciec tego oryginała pałki, co jest do sprzedania, ponieważ czasami jedni chcą zdjęcia rodziców czy filmy, a potem na to nie ma czasu biegać osobno do każdego gołębia, prezentować. To jak już tutaj są w przedziale samczyków, akurat są rozdzielone, ale tutaj jest ojciec, oryginał
Pałka z 19 roku. Ojciec tego samczyka z 20 roku, który jest do nabycia. Także samczyk w rozpłodzie. Także dzieci na lotowym gołębniku, więc niepotrzebne są te gołąbki, które nachowało się do rozpłodu w pierwszych latach. Po prostu są dzieci, które są na wolności i po nich można młode wypuszczać. O, tak wygląda. Oryginał Tadeusz Pałka. O, tutaj taki samczyk. To jest krzyżówka gołębi. Troszkę Gotharda Stolla, troszkę długodystansowych. Jeszcze starej linii Erich i Van Luny. No wyszła taka krzyżówka i deklaki tu są, ponieważ daleko sięgając do roku 2003 od Gotharda Stolla został przyniesiony samczyk i samiczka z jego tych długodystansowców, starej linii gołębi długodystansowej, śląskiej. Gotthard Stoll był mistrzem długiego dystansu przez parę lat, mistrzem okręgu Katowice, 13-krotnym mistrzem Gliwic. Był taki film Przejażdżka po Śląsku. Wtedy zadzwoniłem do Gottharda, załatwiliśmy sobie gołąbki. Pierwsze przywieźli w 2003 roku i to jest ich potomek. Po tym deklaku był w 2006 roku taki gołąb 219 płowy superlotnik. Był płowy 219 superlotnik, który wydał jego matkę. Także to jest dziadek. Robił dużo lotów długich, a tam ten czerwony kolor wychodzi z deklaku, bo Gotthard Stoll sprowadził deklaka od kolegi z Niemiec. I są dwa samczyki tutaj do rozpłodu zostawione, przy czym może zastąpią te starsze samczyki, bo no, trzeba rotację zrobić. Jak starsze samczyki zostaną sprzedane, to zostaną w rozpłodzie. Ewentualnie jeden z tych dwóch braci może być do nabycia. Gołąbki na długi dystans do własnej hodowli. Kolor jest specyficzny, więc nie ma się jak pomylić. Ale to są nawet gołąbki, które zostały zostawione do hodowli. Nawet nie były obrączkowane. Także o, dwa samczyki. Tu jest jeden samczyk. Typowa linia gołębi długodystansowych. Takie i ze strony matki, i ze strony ojca. Gołębi jeszcze co i 800, 900 umią robić. Młodzież na przyszłe lata. Tych gołębi długodystansowych aż tak dużo nie trzeba, ale troszkę sobie trzeba szanować, bo może jeszcze jakiś długi dystans będzie. Może wrócą u nas w okręgu kiedyś te loty 1000 km, chociaż nie zapowiada się w najbliższym czasie, ale warto mieć je na gołębniku, bo nagle potem się ich z kapelusza nie wyciągnie. Także tu jest jeden, ten jaśniejszy, o, samczyk, bo tu czarne plamy ma, także raczej samczyk. Dziadek tak samo miał czarne plamy, taki płowy z czarnymi plamami. Tu jest drugi, tu jest drugi z kolejnego lęgu, też obrączki nie były zakładane i też jest taki mręgusek, także one nie są z jednego lęgu, tylko z dwóch lęgów i wyszły takie płóweczki. Mają kolor matki. Matka jest Identico, a matka ma kolor ze swojego ojca, czyli z ich dziadka, tak? Czyli o, w ten sposób pokażę mamusię, jak wygląda. No i tu jest matka tych gołąbków. Ona jest córką 219, była wychowana do rozpłodu. Znaczy od razu trafiła do rozpłodu. Ona od razu trafiła do rozpłodu ze względu po prostu na ten kolor taki specyficzny. Ojciec też był taki, czarne plamy miał płowek, ale nie wszystkie właśnie zawsze takie fajne kolorowe wychodzą. Dużo osób pyta o kolorowe gołębie, to też pokażę. Też się w tych kolorkach człowiek lubuje, jak coś fajnego kolorowego wyjdzie. Wiadomo, lotniki i wyniki sportowe to najważniejsze, ale popatrzeć też warto na coś i też szukamy czegoś ciekawego, kolorowego, tym bardziej jak to kolorowe leci. Także tu jest ta płowka, a ona dlatego wyszła taka płowa, taka mazana, bo pokażę jeszcze jej matkę
Także wszystkie pokolenia siedzą w rozpłodzie. No, ojciec 2006 rocznik, to ojca już nie ma, już no, za stary, żeby płodzić, nie ma już tego ojca, ale jest jeszcze jej matka. No i tutaj mamy jej matkę, czyli babkę od tych samczyków, których pokazywałem. Jej siostra, taką ciekawostkę powiem, jako roczna miała 13 konkursów, wszystkie loty w konkursie zrobione. Jako roczniaczka i maratony i tak dalej. Za 2 lata super lotniczka, wywodząca się z gołębi Florizone. Super długie dystanse te gołębie robią. Jest to właśnie rodzina czarnych. Samica już wypierzona całkowicie. Ta jest z roku 2015. Emerytka, jest to samica właśnie siostra super lotniczki z 13 konkursami jako roczna. Potem w następnych latach też leciała wszystkie maratony. Była na ogólnopolskiej wystawie jej siostra. Ponad 11 000 kilometrów chyba miała, chociaż nie pamiętam. Jej siostra była 4. w okręgu Bielsko-Biała i nie dostała się na ogólnopolską, bo jeszcze były 3 wybitniejsze lotniki pod 12 000 kilometrów wtedy. Chociaż sama miała ponad 11 000 kilometrów za 2 sezony lotowe, jako roczna 13, potem następny roku też znowu na komplecie leciała. Miała rok wcześniej nagrodę w kategorii standard na wystawie, także no i w standardzie, i w tym wyczynie, i loty maratońskie te gołąbki robiły, no i super spasowały połączenie z gołąbkami Sztola, też na długie dystanse dużo tych super gołębi wydały, także czarne i fajne kolory, bo z płowkami, także tutaj plamka, także gołębie Florizone, trochę pod kolor, trochę na płowki, trochę na czerwone łączone, a przede wszystkim dlatego, że jakość tych gołębi bardzo fajna. Z tych gołębków bardzo dużo lotników wyszło, także fajne gołębie. No, fakt jest taki, że nie wszystkie są czarne, jest też siostra nakrapiana w rozpłodzie, także niektóre są czarnego koloru, bo tak hodowcy często pytają o rodzinę rudych, ale nie wszystkie z rodziny rudych są rude, większość jest niebieskich, nakrapianych, takich właśnie kolorowych, rudych czy czarnych. To są pojedyncze sztuki, rodzynki, co wychodzą, a cała rodzina leci też tych normalnych kolorów niebieskich, nakrapianych. Z ciekawych kolorków to jest właśnie też ruda szpaka. Także mogę pokazać, tak się prezentuje. Liczą się gołębie sportowe, ale gołąbki, że tak powiem, lubimy też kolor, na nie popatrzeć. Jak same niebieskie i nakrapiane to nudno. Nawet hodowcy, paru mam takich hodowców, którzy właśnie o dziwo na gołębniku wszystkie te kolorowe gołębie, ciemne pstre, na przykład kto przyjedzie, to są powybierane, rude są powybierane, czerwone. Jak ktoś przyjedzie coś zakupić, to zwykle większa, 70-80% hodowców te kolorowe lubi te gołębie, niebieskich, nakrapianych mamy dość wszyscy i lubimy kolorowe ptaki. My też zresztą kolorowe ptaki, które mają wynik, no nie, że to są gołębie ozdobne, ale które też cieszą oko. Taki starszy pan, że ma 80 lat, lotuje w Nysie, właśnie też chce z tych kolorowych gołębi, bo mówi, siwków to już nie pozna, a jak ma różne pstre gołębie, to łatwiej mu je rozpoznać. Lotuje tylko na młode i właśnie wręcz te kolorowe sobie szuka. Są hodowle, które białaski, jakieś tam Andaluzy, no też tu na hodowli są takie okazy, które się trafią. Nie jest łatwo wyhodować później następców, żeby znowu były takie same, ale że kolor widać, specyficzny, ciekawy. Jedyny problem, że nie wiadomo jak na wystawę to napisać, jaki kolor, czy szymel, czy czerwony, czy nie wiadomo co, jak na wystawę, teraz będą wystawy. Jedyny problem naprawdę z określeniem koloru czasami tych gołębi, bo mają tak niezwykły kolor. Tu jest jeszcze też czarna, pokażę ją na zbliżeniu.
ta czarna, ona jest jeszcze starsza, ona jest z 11 roku. O, z 11 roku, a te obrączki, o jak są czytelne. Widać PL 122. Nie ma z tym problemu. Białe na ogonie, przepiękna samica. A jak babcia się prezentuje. Bo to dosłownie jest babcia faktycznie. Także tutaj są też inne samiczki. O, tu jest samiczka, coś mi tu przewróciły. Golden Prince. Tu jest oryginał Werkamen z piską koło oka. Wnuczka Mustanga. O, stara ruda z 13 roku. Właśnie po niej do kolegi poszły gołąbki. Tu stara lotniczka z 11 roku. Więc tu matka trzeciej lotniczki okręgu. Tu ruda u kolegi, roczniak, 7 konkursów. Tu od palucha. O, tu są grytki. O, grytki też kolega pytał mnie, żebym coś z grytek pokazał. To jest oryginalna córka starej grytki. Oryginał ze starej grytki. A tu też to jest po starej grytce córka. Tak, ta z piską koło oka. Także tutaj nalałem wody do pojniczka, bo u mnie tak gołąbki tutaj piją. Najprostszy sposób. Najmniej mi to pracy zajmuje. Tu się napiją na spokojnie. Tu młodziaki. Ten ciemny akurat jeszcze jest zamówiony, ale jeszcze pojedyncze, jak to się mówi, jesienne zostały. Chociaż coś tam jedni dzwonili, jedni się jeszcze nie zdecydowali, więc zobaczymy. Albo jest coś dostępne, albo nie jest. No, kwestia, czy poodbierają, czy nie poodbierają. Dziś nie jest tak prosto. Ktoś tam chce samemu przyjechać, ale czy dojedzie, to takie do końca nie jest pewne. A więc powoli gołąbki wysyłamy, ale jak najbardziej można się kontaktować. Jak ktoś jeszcze jakimiś młódkami jest zainteresowany, to też są. Czy właśnie ze starszych gołąbków, czy z przelotowanych młódków, czy z rozpłodu, no to cały czas coś działamy i wysyłamy gołąbki. Dziękuję za uwagę, dobry lot.